Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać, jaki będzie zapowiadał się projekcik. Jak tutaj widać, są dwa wkrętaki elektryczne. Jeden jest kupiony na Allegro za 150 zł. Jest to, słuchajcie, Hybro Made in Korea. Taki dokładnie ma na filmach Nano Service. On go używa. Jak jest podłączony do zasilania, nie można nic sterować nim. I powiem Wam tak, drugi, który strasznie mi się spodobał, to jest z AliExpressu i powiem wam, że to jest po prostu rewelacja. Świetny wkrętak. Tutaj ma port USB, gdzie można ładować go, tylko ciężko mi jest to złapać. Micro USB, niestety nie ma USB-C, szkoda, bo praktycznie teraz używam już tylko i USB-C. Natomiast jeżeli chodzi o jego ergonomię, trzymanie i tak dalej, to jest no bomba. Po prostu przepiękny do rozkręcenia laptopów. Jest designowsko mistrzostwo świata. Wygląda jak duży taki właśnie ręczny jakiś śrubokręt. Porównując go do tego, którego bym wybrał, oczywiście, że tego jest o połowę tańszy, nawet 2 razy tańszy niż ten. Także za cenę tego mam takie dwa. Na AliExpressie można takie znaleźć z różnymi stałymi zestawami końcówek tutaj. Także powiem Wam, że tutaj nawet wymiana baterii nie wchodzi w grę w tym. Tu jest zbudowany już taki firmowy jakiś akumulatorek. Także no niestety. W tym możecie włożyć sobie Lionka 18650. Jeżeli posiadacie jakiś kurczę, nie wiem, na przykład co ma pojemność 3000 mAh, no to wiadomo, że ten wkrętak będzie na takim Lionku chodził kurde miesiącami. Ja już nie pamiętam, kiedy go ładowałem, on dalej działa, ale do czego zmierzam? Zmierzam do projektu DI, który będzie miał na celu zrobienie takiego wkrętaka elektrycznego samemu, czyli zaprojektowanie obudowy na drukarce 3D i zobaczcie, tu jest już silnik z przekładnią, którego dostałem od kumpla, za co wielkie serdeczne mu dzięki. Dzięki niemu będzie możliwy do wykonania ten projekt. I powiem wam tak, ten silnik jest kuźwa tak mocny. On ma chyba maksymalnie zasilanie 8, 9 V. 9 to już jest chyba maks i nie uwierzycie. Ktoś zgadnie, od czego ten silnik jest? Nie. Pokażę wam wyglądem. No wiadomo, tutaj zasilanie, ale tu ta przekładnia zamontowana? No nie, no chyba raczej nie ma takiej opcji, żeby ktoś zgadł. Ja na razie wam nie powiem. Powiem na samym końcu filmu, od czego ten silnik jest. No i się zdziwicie. Tu jeszcze dał mi taką zębatkę do zabawy. Można robić takie projekty na takich silnikach, że to się w głowie nie mieści. I dostałem jeszcze taki drugi silniczek, z tym, że on jest bez przekładni, no i całkiem inna tutaj zasada jest jego. Znaczy, zasada jest działania ta sama, tylko jeżeli chodzi o obroty, to to jest totalnie co innego i tutaj ten silnik raczej bym zrobił, wiecie do czego? Do takiej grawerki ręcznej. Też idealna wielkość, obudowę tylko wydrukować, włożyć. Tutaj jakiś adapter, żeby montować te trzpienie. Słuchajcie, no można kombinować, ale najpierw będę chciał zrobić wkrętaka elektrycznego. Ma niesamowitą moc ten silnik. Słuchajcie, ja specjalnie uruchomiłem zasilacz serwisowy. Spróbuję się połączyć z internetem, żebyście widzieli podgląd z tego zasilacza. Podepnę się tu zasilaniem i pokażę Wam, czy dam rady zatrzymać ten silnik. Pamiętajcie, tu jest przekładnia. I od czego to jest silnik, to dopiero powiem na końcu filmu. Zrobimy sobie jeszcze takiego testa na przykładzie tych wkrętaków. One mają 2 newtonometry, no 4 to jest chyba maks. To jest mało, ale ten urwał mi śrubkę w laptopie. Także już ta siła jest taka, że trzeba uważać. Przy dokręcaniu śrub w laptopie ja robię taki patent, że po prostu trzymam, dokręca się śrubka i nie trzymam go tutaj mocno palcami, tylko po prostu tak jakby, jak on już dochodzi do końca, to on mi się obraca w rękach. I wtedy delikatnie już tak ręcznie sobie
dokręcam, nie, z czuciem. Także jedną śrubkę urwałem, bo właśnie trzymałem mocno w ręce, pach, śruba, tu kręcę, no i po prostu ten skok był tak duży, silny, że zerwało ten plastik z tej tulejeczki cały. Natomiast ten, no właśnie, ten się ładuje, niech się na razie ładuje. Słuchajcie, zróbmy sobie takiego testa. Spróbuję zatrzymać palcami ten wkrętak, czy dam rady zatrzymać tą całą tutaj przekładnię, którą on ma. Sprawdźmy sobie na takim teście małym, nie? Słuchajcie, chodzi. No, ślizga mi się w rękach. Tutaj go nie dam rady złapać. No, powiem wam, że ciężko tego jest zatrzymać. Także tego nie udało mi się zatrzymać. Ślizga się aż w palcach, tak? Musiałbym. No nie wiem. Dobra, nie udało się zatrzymać, także jest ok. Teraz sprawdźmy sobie tego za 150 zł. Zróbmy inaczej trochę. Jak to się wyciągało? Jak ja to włożyłem? Teraz nie mogę wyciągnąć. Ale jaja. No dobra, zrobimy inaczej. To się kręci. Spróbuję to złapać. No ten był rozładowany, ale też jest ciężko, naprawdę, żeby złapać to w rękach jest ciężko, żeby to zatrzymać, także mają jakąś tam siłę z tej przekładni, ale teraz popatrzcie się na to mistrzostwo świata. Uwaga, podłączam ten silniczek pod 8V, ustawione jest tylko 3 amperki, tylko mówię, połączę się najpierw z internetem, żeby wam pokazać, jak on będzie pod obciążeniem te ampery pobierał. Dobra, słuchajcie, aplikacja podłączona, pięknie tutaj to widać. Może trochę jeszcze powiększę. O, coś takiego. Silniczek. Zasilacz jest teraz włączony. Jak widzicie, jest ustawione 9V. 0,300? Kurde, nie 300. Dobra, sobie zmienię prąd. Wstawię. Nie no, jest 3 ampery. Teraz jest 4. Aha, bo to jest ten błąd. Daję OK. No i zobaczcie, tutaj jest 0,400. To jest ten błąd właśnie, o którym mówiłem. Żeby ustawić 4 ampery tak naprawdę, to ja muszę tutaj w tym Synilinku ręcznie wpisać 4, 4,5 ampera. Słuchajcie, 4,5 ampera dajmy mu. - 2,1 ampera. 20, a tutaj na tym 21 mi ustawił. Kurde, nie wiem dlaczego to tak działa. Dobra, zaufam temu. Wstawię na tym 3 ampery. 3. No i co? Tu mi ustawia 0,300. Dobra, niech będzie tak. Ja mam z tym zasilaczu, kurde, 3 ampera, tu 0,300. No ja tego nie kumam. Pokazywałem filmik, o co w tym wszystkim tam chodzi. Tłumaczyłem, ale to jest dla mnie nieporozumienie. No nie, no dla mnie to jest błąd. Muszę napisać w końcu Chińczykom, kurde, jak to jest, że tutaj 3 ampera, tu 0,300 mi pokazuje w aplikacji. Sami zresztą widzicie. Słuchajcie, dobra, niech będzie tak. 0,300, tutaj 3 ampery. Śmiech na sali, ha, ha, ha. Dobra, i teraz tak o, słuchajcie, podłączam ten silniczek do prądu, znaczy do krokodylków. Tutaj bieguny na razie nie mają znaczenia, bo to i tak w zależności jak podłączymy, to będzie się w którą stronę kręcił, a o tym jeszcze za chwilę. Słuchajcie, włączam zasilanie 9V. Nie, ustawię, słuchajcie, 8. Ok, 8. Pilot, mega sprawa. Dobra, 8V ustawione. Podłączam, słuchajcie, zasilanie. Teraz patrzcie się, co się będzie działo. Kręci się pięknie.
Spróbuję go zatrzymać palcami. Jezu. Aż mnie paluchy bolą już normalnie. Nie da rady go zatrzymać. Skacze do pół ampera. Na jałowym takim biegu chodzi 0,24. Dobra, ja patrzę się na tego, co on pokazuje, nie na aplikację, bo aplikacja jest skopana coś. 0,24 ampera do 60, do ponad pół ampera, jak go paluchami łapie. Także to ma taką moc, ta przekładnia, że naprawdę jest ciężko to zatrzymać. I słuchajcie, jeżeli chodzi o obroty, to trzeba będzie kupić taki specjalny przełącznik. On jest jakby taki krzyżowy. To mi kumpel to właśnie tłumaczył, bo ja myślałem, że po prostu zwyczajny lewo, prawo i będzie to działało, nie? Ale nie, tu musi być specjalny taki, co ma raz, dwa, trzy piny i raz, dwa, trzy piny. I on wtedy działa właśnie tak jakoś krzyżowo, że tu ma plus i minus, a tu ma minus i plus, nie? Zmieniają się na odwrót polaryzacja, czyli bieguny. No i taki przełącznik trzeba będzie kupić. Trzeba będzie poszukać na Thingiversie, czy może są jakieś obudowy gotowe. To by było super. Jeżeli chodzi o wymiary tego silniczka, to słuchajcie, żeby go do jakiegoś wydruku włożyć, to trzeba tak zmierzyć tutaj sobie tą średnicę. 32 mm, czyli 3,2 cm. 32 mm. No i gdzieś taką obudowę warto by było wydrukować, żeby nie było na ścisk, bo ciężko będzie to włożyć. To na 32,5 mm może? Nawet nie, no. Tak gdzieś 32 i 2 dychy maksymalnie. 32 i 2 dychy, to on będzie miał troszeczkę luzu, bo jak tworzywo dostanie skurczu, no to potem w tą dziurę już nie włoży, nie? Także no, trzeba by też wiedzieć, ile PETG ma skurczu tak naprawdę. Musiałbym to po prostu wydrukować sobie jakąś taką przykładową tulejeczkę, ustawić tam załóżmy równe 32 mm i po wydrukowaniu poczekać aż to wszystko stygnie, zmierzyć tą średnicę wewnętrzną i wtedy bym wiedział, ile tego skurczu faktycznie to tworzywo dostaje i to by było najlepsze rozwiązanie przed gotowym wydrukiem, żebym wiedział, jakie tutaj są te wartości. Słuchajcie, czyli mamy 32, 20, myślę, że będzie ok. Tak, 32 i 2 dychy. Jeżeli chodzi o jego tutaj tą wysokość, no to ma 58. 58. Nie liczę tutaj tego bolca wystającego. Ten bolec już raczej będzie za częścią obudowy. No i tu można by fajnie to wydrukować w takim stożku, nie? Stożku do załóżmy tutaj tego rantu, taki pyk, stożek tu, żeby zamontować na tą przekładnię, właśnie to jest kolejny etap. Na tą przekładnię, jeżeli chciałbym robić wkrętak taki jak jest tutaj, to muszę zamontować coś, co będzie łapało te bity. I jak to zrobić? I słuchajcie, tak siedzę u kumpla wczoraj, tak myślę, kurde, tak myślimy w ogóle takie adaptery, co są do wiertareczek, takich na malutkie wiertła, co się wkłada, żeby tam rozwiercić dziurę albo zamówić po prostu na średnicę tego, słuchajcie, tutaj trzpienia, on ma 6 mm prawie, 6 mm, żeby zamówić właśnie taki adapterek i potem sobie w tego adapterka wkręcać różne bity, no i można by było też wiertełka, tylko że sami widzicie, tutaj obroty są małe, także to raczej takiego większego sensu nie ma. Chociaż jakbym tak wiercił, tak wiertłem powoli, powoli, powoli gdzieś w zlewnie, to bym coś przewiercił po jakimś czasie. I to też jest opcja. Albo zakup takiego adaptera na ośkę 6 mm, bądź też, i mnie olśniło, mówię, kurwa, jaki ja głupi jestem. Już mam drukarkę 3D, mogę na takiego czpienia wydrukować sobie adapter zaraz wam coś pokażę, w ogóle to jest śmieszne trochę. Już mogę wydrukować adapter na gotowe bity, że będę sobie wkładał normalnie bita, tak? Tylko pytanie, ile takie tworzywo
będzie w stanie wytrzymać pod obciążeniem, jak gdzieś tam będę dokręcał jakąś śrubkę. No właśnie, ile potrafiłoby takie tworzywo wytrzymać? Wiadomo, nylon, no to by był już takim tworzywem dosyć twardym, tak jak te koło zębate. Takie tworzywo mieć, to już na bity na pewno by starczyło. Słuchajcie, jakbym miał coś takiego właśnie, że tutaj są bity można wkładać, to ten plastik zapewniam wam, że jest tak cholernie twardy i silny. On jest pewnie na wtryskarce robiony, ale to jest poezja. Takie tworzywo mieć. Jak ktoś mi napisze, czy można takie tworzywo w drukarce 3D gdzieś kupić, jak się nazywa fachowo, nie wiem, to jakiś nylon czy co to? Słuchajcie, takie koła zębate, nie? Takie białe jest to tworzywo. To na pewno nie jest Pela. Pela to by się rozleciało w ciągu 5 minut, ale kurde, gdyby mieć takie tworzywo, wydrukować taki adapter do tych bitów, rewelacja, mistrzostwo świata. Wtedy sobie zakładamy i mamy po prostu już gotowe rozwiązanie. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o takim projekcie. Czy warto się w to bawić? Ja myślę, że warto. Dla samej zabawy, dla sprawdzenia się, nawet w roli projektanta wydruku, można sobie samemu coś pokombinować, powymyślać. I to jest najpiękniejsze właśnie w drukarce 3D. Nie to, że tak jak na początku ktoś kupuje drukarkę i jest po prostu wow, ale to jest świetna sprawa, pobiera milion wydruków i po jakimś czasie dochodzi się do takiego etapu, że człowiek zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę sens tej drukarki jest całkowicie inny. Taki, że właśnie sobie coś projektujecie, wymyślacie, drukujecie. Jak wam się coś zepsuje w domu, załóżmy taka zębatka głupia, tak? Zepsułaby mi się. Na przykład gdzieś tutaj zęby mi się wyłamały. No to taką zębatkę tak naprawdę możecie sobie wydrukować. Na filamentowej myślę, że dałoby rady. I natomiast na żywicznej wyszłaby po prostu jak z tryskarki pewnie. Jakiejś takiej, która ma dużą już rozdzielczość, nie? Tej matrycy. Także powiem wam, kurde, ten silnik po prostu jest rewelacja. I na sam koniec obiecałem, że wam powiem, z czego to jest silnik. Słuchajcie, to jest silnik, jak są takie automaty, które podają jakiś tam papier do rąk automatycznie, to jest właśnie z takiego urządzenia. Na tym myślę, że bez problemu by uciągnęło rolety. Mówię, jakbym gdzieś sobie kurde zamontował na tej zębatce jakieś takie specjalne urządzonko, adapter też, żeby mi te rolety wciągał do góry i na dół, to dało bez problemu pociągnąć. Także silnik jest naprawdę kosmos. Co na nim pisze? H60 3HA 138 071312. Cokolwiek to znaczy, nie, nie mam pojęcia. Silnik jest mega. Mówię, z tą przekładnią jest zarąbisty. Właśnie, na sam koniec sprawdźmy sobie ten silnik. Ja ustawię, słuchajcie, 5V, zacznę od 5, bo nie chcę go spalić. Tu pisze w ogóle, na jakie on jest zasilanie? Nie pisze. Dobra, nie chcę go spalić, co ustawię, słuchajcie, mu 5V. 5V, ok. Sprawdźmy sobie jeszcze ten silnik. Plus będzie tu. Uwaga, ten by był jako Dremel. Taka, wiecie, szlifiereczka, nie? Oj, 5V. Szybko się nie kręci. Dobra, będę mu podwyższał teraz napięcie, słuchajcie. Faucet. Aha, 4. 5V. Teraz ma dopiero 5V. Uwaga, daje 6V. 7. 8. 9. Słuchajcie, na 9V. Jako taka szlifierka. Tylko to musi mieć też moc, nie? Tu fajnie jakby była przekładnia. Dobra, dam mu
10, 1, 12 V. Słuchajcie, myślę, że 12 V, no, już by coś, jakby tu była końcówka z jakąś, nie wiem, gumką taką polerującą, czy tam jakimś frezikiem, no, to już można z tego zrobić fajną tą. Dobra, słuchajcie, 12 V i to nawet daje rady, tylko właśnie tutaj trzeba było też zdjąć tą zębateczkę, nałożyć jakiś, kurde, taki ten uchwyt. Kupiłem, tu nawet może na tą by pasował. Ile tu jest ta ośka, ile ma? Słuchajcie, zmierzmy sobie tą ośkę jeszcze. 2,33, coś koło tego. 2,35. Słuchajcie, tu zakładam, kurde, taką na tą ośkę taki adapterek do malutkich wierterek, jak są na przykład w tych w mini szlifierkach. No i kontruje się taką śrubką jeszcze z boku. No i myślę, że ten silnik by fantastycznie pasował do takiej malutkiej grawereczki, żeby gdzieś tam, kurde, na przykład po tych płytach, jak na przykład naprawia Paweł Ostrówka, ma takie już fajne urządzonko, gdzie zakłada taką gumkę i tam ten laminat fajnie szlifuje. Myślę, że bez problemu. Z drukarką 3D takie projekty można zrobić bez żadnego problemu. Tutaj nawet nie jest wymagany, słuchajcie, żaden przełącznik lewo, prawo, tylko jedne obroty. Kwestia zasilania. No właśnie, kwestia zasilania. Najlepiej by było zrobić coś takiego, że zaraz wam coś pokażę, tylko wyciągnę szybko jakiegoś lajonka. Słuchajcie, na jednego lajonka, ale żeby była jakaś taka przetwornica, która by podbijała z tych 4 V do 12. Tak się składa, że takie przetwornice, takie malutkie mam i one bez problemu by to uciągnęły. Myślę, że do tego projektu jakiś taki jak najmniejszy zrobić, żeby był. Tutaj jakiś, nie wiem, dystans zrobić, żeby on nie dotykał, ten lajonek, tego silnika. Nawet można by też sobie wydrukować jakąś taką tulejeczkę. No, kurde. Naokoło tutaj z, z takim wejściem na lajonka, żeby on wszedł i się trzymał tutaj na tym, przykleić to. Potem gdzieś w ogóle jak to pięknie się nawet składa. Już kabelki są, można podłączyć, przycisk tylko jakiś z czego zrobić, wydrukować obudowę i mamy mini dremelka, którego można by ładować. Ja pierniczę, przecież ja mam te przetwornice takie piękne, które nie dość, że potrafią ładować takiego lajonka, to jeszcze podbijają napięcie. Do, ile? Z 4 do 28 V potrafią podbić. Ej, słuchajcie, myślę, że mini szlifierka to będzie też zajebisty projekt. Ja podjarałem się tym, naprawdę, to jest świetny temat, ale to na razie są tylko koncepcje. Jak to wyjdzie? No to kurde, szkoda, że nie mam takiego skilla jak w tym, jak mi ten gościu drukował do tego mikroskopu tą podstawę do tego 3D widoku, nie? Powiem wam, że majstersztyk, widać było, że on się zna i on to robił w SolidWorksie, czy jakoś tak, no, w SolidWorksie, a tam można po prostu takie rzeczy robić, to już w ogóle jest mind blown. Także słuchajcie, takie coś zaprojektować pod tą obudowę, no trzeba będzie sobie pokombinować. Tyle, kończę i napiszcie, co sądzicie o tym. Pozdro, trzymajcie się.